W dzisiejszym odcinku omówimy parametry w zakładce Konfiguracja podstawowa dotyczące sekcji Sekwencja zapłonów i Instalacja. Do okna Konfiguracja podstawowa możesz przejść klikając zakładkę lub korzystając ze skrótu F7. W tym oknie znajdują się niezbędne i najważniejsze parametry potrzebne do prawidłowego ustawienia instalacji gazowej w aucie. Na stronie podstawowa w sekcji Sekwencja zapłonów wyświetla się aktualnie wykryta sekwencja zapłonów wraz z przyciskiem umożliwiającym automatyczne jej wykrycie. Jeżeli sekwencja nie została jeszcze wykryta lub jest nieprawidłowa, to wyświetlony komunikat będzie w kolorze czerwonym. Równocześnie dla sterowników Direct pojawi się ostrzeżenie z systemu eksperckiego Sky, który czuwa nad prawidłowym przebiegiem konfiguracji. Pamiętaj, dla silników czterocylindrowych najpopularniejsza sekwencja zapłonów to 1, 3, 4, 2, choć występuje również 1, 2, 4, 3. Inne wykryte sekwencje mogą sugerować niepoprawne podłączenie instalacji gazowej, co jest w szczególności niedopuszczalne dla sterownika KME Nevo Sky Direct. Wyjątek stanowią silniki z bezpośrednim wtryskiem typu Boxer, które mają sekwencję 1, 3, 2, 4. Należy w nich zamienić kanały 2 i 4, co pozwoli uzyskać prawidłową kolejność. W sekcji Instalacja możesz wybrać typ paliwa, aby określić rodzaj paliwa alternatywnego, jakim będzie zasilany silnik, LPG lub CNG. Wtryskiwacze gazowe. Należy wybrać rodzaj zamontowanych wtryskiwaczy gazowych. Ważne jest, aby wybrać właściwy tryb wtryskiwaczy gazowych. Ustawienie złego typu może spowodować uszkodzenie wtryskiwacza gazowego lub poważne problemy w pracy systemu oraz kalibracji. Obok pola wyboru typu wtryskiwacza znajduje się przycisk lupki. Po jego wciśnięciu przedstawione zostanie zdjęcie wtryskiwacza. Pozwala to na zweryfikowanie, czy nie doszło do pomyłki przy wyborze typu wtryskiwacza. Pamiętaj, nie zaleca się stosowania wtryskiwaczy spoza dostępnych na liście. Dla systemu Direct lista wtryskiwaczy jest ograniczona. Zalecamy używanie wtryskiwaczy Phoenix Hawk w związku z użyciem ich w trakcie badań rozwojowych sterowników KME. Połączenie tych produktów zapewnia największą stabilność pracy. Kolejnym parametrem jest ilość cylindrów. Należy wybrać liczbę cylindrów. Ciśnienie robocze. Jest to wartość ciśnienia gazu systemu gazowego, dla którego korekty wynoszą 0. Typ układu wtryskowego. Opcja dostępna tylko dla sterowników wtrysku pośredniego. Należy określić typ układu wtryskowego benzyny, jaki znajduje się w samochodzie. Dostępne typy to sekwencyjny, niezależne wyzwalanie wtryskiwaczy benzynowych, półsekwencyjny, wyzwalanie wtryskiwaczy benzynowych parami, full group, jednoczesne wyzwalanie wtryskiwaczy benzynowych, inny, niestandardowy sposób wyzwalania. Podłączenie przewodu obrotów. Za pomocą tego parametru należy określić, w jaki sposób został podpięty przewód obrotów. Pamiętaj, nie należy podłączać przewodu obrotów bezpośrednio pod wtryskiwacze benzynowe, gdyż podczas cut-off system gazowy automatycznie będzie przełączał się na benzynę z powodu zaniku sygnału obrotów. Możliwe sposoby konfiguracji podłączenia przewodu obrotów dla sterowników przeznaczonych dla wtrysku pośredniego KME Nevo Sky Max, Jet, Sun. Przewód niepodłączony. Możliwe jest niepodłączenie przewodu obrotów. Zastosuj to rozwiązanie tylko wtedy, gdy nie możesz podłączyć przewodu obrotów do właściwego sygnału w samochodzie. W tym przypadku wartość obrotów jest niedokładna, wyznaczana na podstawie sygnałów stryskiwaczy benzynowych. To rozwiązanie jest niezalecane dla silników turbo, Mazda, Hemi, Start-Stop, Valvetronic, Valvematic. Aby prawidłowo skonfigurować sterownik gazowy, należy wybrać dzielnik obrotów wynikający z typu układu wtryskowego. Pamiętaj, w przypadku problemów z kalibracją systemu lub złą pracą zaleca się podłączenie przewodu obrotów. Brak dokładnych odczytów obrotów może spowodować nieprecyzyjne lub złe działanie pewnych funkcji bazujących na wartościach obrotów, jak mapy korekt, wtrysk wzbogacania, zimny wak
i tym podobne. Sygnał obrotów. Przewód obrotów podłączony do cewki zapłonowej lub czujnika Halla, czyli rzeczywistego sygnału obrotów. W tym przypadku wartość obrotów jest dokładna. Aby prawidłowo skonfigurować sterownik gazowy, należy wybrać typ układu zapłonowego. Wyświetlana wartość obrotów pozwala na szybką weryfikację poprawności dokonanego wyboru. Wartość jest prawidłowa, jeśli zgadza się z wartością na obrotomierzu samochodu. Dla sterowników z wbudowanym modułem OBD oraz połączonych z OBD wyświetlana jest wartość obrotów odczytana z OBD sterownika benzynowego. Pamiętaj, czasami sygnał z cewki może zanikać na cut-off, np. w silnikach typu Valvetronic lub Hemi-Eco. Wtedy należy podpiąć przewód obrotów do czujnika wałka rozrządu lub wału. Sygnał silnik pracuje. Przewód obrotów podłączony z dowolnego sygnału dającego informację, że silnik pracuje. W tym przypadku wartość obrotów jest niedokładna, wyznaczana na podstawie sygnałów stryskiwaczy benzynowych. Aby prawidłowo skonfigurować sterownik gazowy, należy wybrać dzielnik obrotów wynikający z typu układu wtryskowego. Wałek rozrządu. Przewód obrotów podłączony do czujnika położenia wałka rozrządu lub wału. To rozwiązanie pozwala na najdokładniejsze odczytanie wartości obrotów. W tym przypadku należy w polu wpisać aktualne obroty silnika czytane z obrotomierza oraz wcisnąć przycisk Ustal dzielnik, co spowoduje automatyczne zestrojenie układu z czujnikiem położenia wałka. Dla sterowników z zbudowanym modułem OBD sprawa jest łatwiejsza. Można użyć przycisku Wyznacz z OBD, co spowoduje automatyczne odczytanie aktualnych obrotów ze sterownika benzynowego i zastosowanie ich do kalibracji obrotów. Wymagane jest połączenie z OBD. Dla wtrysku bezpośredniego możliwości są ograniczone z uwagi na konieczność odczytywania dokładnej wartości obrotów. Dostępne są tylko opcje sygnał obrotów i wałek rozrządu. Kolejną opcją jest filtr obrotów, określającą liczbę próbek obrotów pobieranych do obliczenia aktualnej wartości obrotów. Szczególnie dla sterownika KMN Evo Sky nie zaleca się używania filtra obrotów większego od 1. Na dole znajdziesz przycisk Wczytaj konfigurację z pliku, pozwalającą na wczytanie z pliku tylko ustawień dotyczących konfiguracji, czyli wszystkich parametrów ze stron panel kierowcy, podstawowa, połączenie, autopowrót, zaawansowana. W następnym odcinku opowiemy Ci o kolejnych opcjach w zakładce Konfiguracja podstawowa dotyczących silnika i czujników. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie pomocny, zapraszamy do subskrypcji i włączenia powiadomień, abyś dostał informacje o publikacji kolejnej części. Pozdrawiamy, Zespół Akademii KME.